Cormoran. 35 mm aparat na statywie. Nie było mnie na kanale jakiś czas. Chcę, żebyście wiedzieli, że spowodowane to było rzeczami, które są niestety niezależne ode mnie. Rzeczami, które odebrały mi w tym roku możliwość fotografii w kluczowych dla mnie momentach, które sobie w tym roku założyłem. A była to ruja, było to rykowisko i było to bekowisko. Niestety w żadnym z tych festiwali dzikiej przyrody nie było mi dane wziąć udziału. Nie jest to dla mnie jednak czas stracony. Czas, w którym musiałem robić rzeczy, które nie należą do przyjemności życia codziennego, ale niestety nie samą fotografią człowiek żyje. Zimorodek. No to jest niby... Mi odpowiedział, to bym chyba zdechł. Gdybym jednak myślał tylko tymi kategoriami, spisałbym ten rok na straty, a rzeczywistość jest inna. Rzeczywistość jest taka, że udało mi się sfotografować niesamowitą ilość nowych gatunków zwierząt, o których jedynie śniłem. W tym roku udało mi się zrealizować moje absolutnie największe marzenie fotograficzne, jakie miałem ostatnimi czasy, a była to fotografia borsuków. Najlepiej, gdyby to była fotografia połączona z materiałami wideo, to wszystko udało mi się zrealizować. Była pokusa o to, żeby podejść do nich bliżej, żeby zbliżyć się do tych nor. Wiatr był moim sprzymierzeńcem w tej kwestii. Niemniej jednak było to moje pierwsze spotkanie. Przy drugim wyjściu tych szans było więcej, ale cały czas bałem się o to, że gdzieś je spłoszę, gdzieś mnie wyczują, gdzieś mnie zobaczą i po prostu będzie mi ciężej przy następnym wyjściu o dobrą fotografię, o dobre materiały wideo. Niestety nie o to mi chodzi. Największą nagrodą, tak szczerze powiedziawszy, dla człowieka, który wraca z pleneru, wraca z wyjścia w teren, jest to, że ma na karcie pamięci zapisane zdjęcia, ma tam zapisane materiały wideo, jeżeli takie wykonuje, a dzika zwierzyna nawet nie wie, żeśmy tam byli. I to przy borsuku mi się udało. Wracając jeszcze do tematu borsuków, to było cały cykl na przykład sprzątania nory, gdzie samica dbała o to, aby w norze był porządek. Czytałem o takim zjawisku, gdzie samica wyciąga wyściółkę z nory, żeby ją przewietrzyć. Ja to wszystko widziałem, ja to wszystko miałem szansę sfotografować, no niestety nie wszystko udało mi się nagrać. Mówię, ja w swoich wyjściach zawsze będę zawsze będę stawiał priorytet, żeby zrobić dobre zdjęcia. No jednak dla mnie ma to większą wartość patrzeć na zdjęcia. Materiały wideo oczywiście oddają całość sytuacji, niemniej jednak zdjęcie to jest coś, na co patrzę i zdjęcie bardziej pobudza wyobraźnię. Trzeba sobie dopisać cały scenariusz, zinterpretować go odpowiednio i tak dalej. Także kwestia borsuków. Druga sprawa, jenot, którego udało mi się sfotografować, oczekując borsuków przy norze, które tego wieczora nie wyszły. Okazuje się, że wyszedł z tych nor jenot. W pewnym momencie myślałem, że źle widzę, ale kilka tygodni wcześniej miałem kontakt ze znajomym z grupy, który wrzucił zdjęcie borsuka, który wrzucił zdjęcie jenota. No i okazuje się, że przypisał temu historię taką, że jenot żyje w norach razem z borsukami. I tak każdy, kto nie miał styczności z tymi zwierzętami, nie miał kontaktu z nimi w naturze, może pomyśleć, że to brednia i fanaberia. Ja miałem to szczęście, że widziałem jenota, który wychodzi z nory borsuka. Niesłychana rzecz. Kolejną rzeczą, którą udało mi się w tym roku zrealizować i z której jestem niesamowicie dumny, to były co prawda próby sfotografowania bielika w ich naturalnym środowisku. Widywałem je w miejscach, gdzie chętnie oczekują lub polują. Jest to związane tak razem ze sobą ściśle. Inaczej, w miejscach, w których chętnie siadają i w których chętnie przebywają, patrolując takie karczowiska leśne. I udało mi się zrobić tam czatownię, a kluczem do sukcesu był mój kamuflaż, który nosiłem zawsze przy sobie i który nosiłem na sobie, bo mogłem go mieć równie dobrze w plecaku i ten kamuflaż na tyle by mi się zdał,
Także ten kamuflaż pomógł mi wtopić się w teren. Bielika co prawda sfotografować mi się nie udało. Kiedy czyniłem jedynie obserwacje, jego aktywność była większa. Kiedy gdzieś tam siadałem w czatowniach, robiłem to oczywiście zgodnie ze sztuką, czyli szedłem tam jak było ciemno i wychodziłem jak miałem gwarancję, że nie ma go w okolicy, bo na przykład widziałem, że odleciał. Wtedy szybko zbierałem manżur i się stamtąd wynosiłem. Ale w momencie, w którym przygotowywałem tą czatownię, byłem obserwowany przez dwa młode szopy i to było niesłychane przeżycie z tego powodu, że szopy do końca nie wiedziały, na co patrzą. One widziały ruch, widziały mnie, ale z racji tego, że były młode i wszystkiego dopiero się uczyły, nie były w stanie, tak jakby ich mózg nie był w stanie przetworzyć informacji, na co patrzą, a dla mnie jako ciekawostka największa to było to, że te szopy wykorzystywały wszystkie swoje zmysły, żeby jednak tą zagadkę rozgryźć. Jeżeli nie były w stanie mnie dojrzeć, bo przeszkadzała im dosyć wysoka trawa, stwierdziły, że wdrapią się na drzewo. Była to nieduża wysokość. Ten szop wdrapał się może na 90 cm, skąd właśnie miał znakomity widok na moją czatownię i na mnie. Niemniej jednak dalej nie wiedział, na co patrzy, więc zszedł stamtąd, obszedł to drzewo i starał się mnie wywęszyć. No, niestety wiatr wiał od niego w moją stronę. Nie dało mu to takiej szansy, ale zapaliła mu się czerwona lampka i razem z drugim szopkiem po prostu opuścili ten teren w zorganizowanym pośpiechu. Także to była taka sytuacja, która na pewno zapadła mi w pamięć. Gdyby udało mi się zrealizować materiał wideo z tego wyjścia, no to byłoby coś po prostu wspaniałego. Zobaczymy. Chciałbym w przyszłym roku zrealizować rzeczy, o których marzę, które zaprzątają mi głowę i są to właśnie te trzy rzeczy: ruja saren, bekowisko i rykowisko. To bekowisko i rykowisko w odwrotnej kolejności, bo wiadomo, następuje jedno po drugim. Ogromny sukces fotografii zimorodka w tym roku, także z czego jestem naprawdę bardzo zadowolony. To jest fakt, że udało mi się sfotografować zimorodka w swoich regionach. Występują zimorodki, występuje ich tam spora ilość, jak się okazuje. Mówię, ogrom pracy, ogrom przygotowań, ogrom obserwacji pozwoliły mi na to, żeby te jego zachowania spróbować sfilmować. Rewelacyjne kadry, rewelacyjne wspomnienia, to coś, co będę mógł w stanie opowiadać ludziom zainteresowanym tematem i poprzeć to fajnymi zdjęciami. Dla mnie ma to niesłychaną wartość. Przyszły rok będzie dla mnie rokiem szczególnym z tego względu, że wreszcie tak jakby spełniam swoje kolejne marzenie, a więc upgrade sprzętu, którym fotografuję, upgrade sprzętu, którym będę starał się kręcić naprawdę dobrej jakości wideo, materiały pod zwolnione tempo, materiały w dużej rozdzielczości, a upgrade'em tym jest przesiadka z lustrzanki na model flagowy bez lusterkowca z firmy Nikon. Jest to Nikon Z9, który póki co zepnę ze szkłem Nikora 200-500 ze światłem 5.6. Będzie to upgrade, który popchnie moją fotografię w całkowicie nowym kierunku, w całkowicie nową jakość. Fotografuję tym Nikonem, którym teraz realizuję ten materiał. Jest to Nikon D7000. Jest to bardzo leciwa już konstrukcja, bardzo odporna na warunki atmosferyczne i bardzo taki toporny sprzęt. Niemniej jednak ma już swoje lata. Zaczął mnie zwyczajnie ograniczać i tak nosiłem się ze zmianą jakąkolwiek, z tym, że doszedłem do wniosku, że zmiana o troszkę to będzie za każdym razem utopianie pieniędzy w rzeczach, które dadzą mi niewielką zmianę, jeżeli chodzi o jakość fotografii i materiałów wideo. Dlatego stwierdziłem, że jak już robić coś, co chce się robić raczej do końca życia, to trzeba to robić na jak najlepszym poziomie. Także na chwilę obecną, na przyszły rok będzie to Nikon Z9 z moim Nikorem 200-500, który wróci do mnie po naprawie. Mam nadzieję, że złożą mi ten obiektyw bardzo szybko. Okazało się, że siadło w nim sterowanie przysłoną. Ma to zrobić autoryzowany serwis Nikona. Także trzymam kciuki.
Zobaczymy, jak ten aparat będzie sobie radził z tym szkłem. Jeżeli stwierdzę, że to jednak jest nie to, to szkoda tej puszki męczyć ze szkłem, które daje takie sobie rezultaty. I przejdziemy na system Z całkowicie. Będzie to 600 mm ze światłem 6.3 lub też, jeżeli pozwoli mi na to kondycja fizyczna, tężyzna fizyczna, to zechcę przesiąść się na Nikora 600 mm ze światłem 4. Będzie to wersja FL, także i tak odchudzona do maksimum. Jest to najnowszej generacji szkło z montażem F, więc daje to nadzieję na naprawdę dobre ujęcia w przyszłym roku. Ja trzymam kciuki, wy jak chcecie, możecie, super. Zobaczymy, co to będzie. Także słońce wyszło, nie mogę się napatrzeć. Tak dawno nie było tutaj dobrej pogody, że każde wyjście słońca to jest po prostu jakiś dla mnie fenomen. Dobra, cyknę jeszcze parę zdjęć, bo mam okazję wreszcie foczyć czymś innym niż 500 mm. Jest to ten obiektyw 35 mm, także postaram się go jakoś jeszcze wykorzystać tutaj do zdjęć i lecimy. Siła!